Jesteśmy w studiu Authentic. W poprzedniej części rozmawialiśmy o integracji platformy Webcon z narzędziami Authentic za pomocą Elbix Services. Dzisiaj chcemy porozmawiać o drugiej części działalności Elbix Services, czyli o body leasingu i outsourcingu. Jesteśmy z Tomaszem Laszukiem, prezesem zarządu Elbix Services, by porozmawiać właśnie dzisiaj o tej działalności. Cześć Tomku. Cześć. My oczywiście działamy w ramach grupy informatycznej, więc jakby nasz core biznesowy historycznie jest mocno informatyczny. Częścią w ogóle modelu świadczenia usług informatycznych jest coś, co się nazywa body leasingiem czy team leasingiem, czyli dedykowanie specjalistów informatycznych i różnych specjalności informatycznych do pracy u klienta, z klientem i bardzo często w projektach zarządzanych przez klienta. I stąd się bierze też ta nazwa i ona jest bardzo powszechnie, oczywiście w takim powszechnym odbiorze zamiennie stosowana ze słowem outsourcing. My do tego outsourcingu personalnego doszliśmy trochę naturalną drogą rozwoju takiego organicznego, to znaczy pozyskiwaliśmy klientów oczywiście na te wsparcie informatyczne, a potem pojawiły się takie możliwości, że też podjęliśmy się tych zadań, zbudowaliśmy nowy zespół rekrutacyjny, który miał za zadanie szukać nie tylko specjalistów informatycznych, no i oczywiście cały obszar business developmentu, który rozpoczął tutaj szukanie, budowanie tego biznesu. Pamiętajmy, że outsourcing jest bardzo pojemnym pojęciem. Ono w powszechnym odbiorze jest rozumiane i wydaje mi się, że na potrzeby tej rozmowy tak to bym zostawił jako umieszczenie części z działalności przedsiębiorstwa u dostawcy zewnętrznego. I teraz oczywiście może to być serwis sprzątający, może być to ochrona, może to być nawet obsługa kadrowo-płacowa czy księgowa, ale mogą być to też pracownicy tak zwani usług podstawowych przedsiębiorstwa i też w zależności od branży, tak, jeżeli jest to logistyka, to mogą być to nawet kierowcy czy pracownicy różnych centrów logistycznych. Są to ludzie różnych specjalności dla różnych branż. My obecnie troszeczkę bardziej się fokusujemy na branżę i logistycznej i telekomunikacyjnej, aczkolwiek pracownicy tego typu są wykorzystywani w zasadzie w większości branż, gdzie jest dosyć duży wolumen zatrudnienia. To są wszystko miejsca, gdzie nasza usługa, nasza rekrutacja i nasz outsourcing, tak jak powiedziałem, dosyć pojemne pojęcie i pod tym się kryje różny typ też współpracy z klientem, różny też typ współpracy z pracownikiem, który świadczy tą usługę, trafia. Outsourcing jest pojęciem, które jest szerzej stosowane, jest też dłużej funkcjonujące w takiej mentalności biznesowej, więc faktycznie zostańmy przy tym określeniu, natomiast mając z tyłu głowy, że macie całe portfolio usług i też świadczycie zarówno body leasing pojedynczych osób, pracowników, ekspertów, jak i całych zespołów. Tutaj myślę, że już możemy odnieść się do strony Elbix Services ze szczegółami, natomiast w powszechnej świadomości często outsourcing funkcjonuje w branży IT, ale mamy też bardzo duże zapotrzebowanie na outsourcing w pozostałych branżach i rynkach. Z jakimi obecnie wyzwaniami albo jakie obecnie szanse rynkowe stwarza ta branża? No to branża dosyć mocno się rozwija i Polska jest jednym z mocniejszych miejsc, gdzie mamy tak zwane centra usług, które de facto są outsourcingiem usług właśnie na przykład wewnątrz korporacji albo pomiędzy różnymi podmiotami. Czyli popularne centra kompetencyjne. Na przykład, tak. Natomiast to, co teraz się dzieje na rynku i to, co się będzie działo niebawem, duże zmiany legislacyjne, które bardzo będą wpływały za chwilę na relacje pracownik-pracodawca, będą się zmieniać przepisy dotyczące, przynajmniej jeżeli wierzymy zapowiedziom legislacyjnym, będą się zmieniać przepisy regulujące, jeszcze bardziej formalizujące relacje pracownik-pracodawca, tak, zwłaszcza takiego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Będzie to wymagało po stronie pracodawcy dużo więcej komunikacji, dużo więcej pracy, no i też jakby efekt końcowy jest taki, że trudniej będzie tego pracownika z różnych powodów jednak pożegnać z firmy. W związku z tym jest to miejsce na firmy outsourcingowe, jest to też miejsce na
różne modele pracy tymczasowej, ponieważ mamy też w grupie agencję pracy tymczasowej. To jest znowu troszeczkę inny charakter usługi i pracy, ale też w tym miejscu może być wykorzystywany. I to postrzegamy jako dużą szansę. To też był jeden z elementów, dla których żeśmy zaczęli mocniej eksplorować ten rynek, bo wydaje nam się, że przed nami jest bardzo dobry moment. Rozumiem, że w tej działalności liczy się nie tylko posiadanie ekspertów, którymi można zasilać zespoły klienta, ale również elastyczność, szybkość reagowania. W jaki sposób przyspieszacie swoje procesy, które digitalizujecie i jak podnosicie efektywność swojej działalności? Kluczowe w działalności outsourcingowej jest zapewnienie sobie tych specjalistów, których się outsourcuje, tak? W różnych oczywiście modelach, o czym już mówili wcześniej. Więc mamy dosyć mocny zespół rekrutacyjny, którego wszystkie działania też są w miarę możliwości robione cyfrowo, a potem też cały proces już wejścia pracownika do naszej pracy, do współpracy z nami, a potem do współpracy z klientem też jest w całości cyfryzowany, czyli po zakończeniu rekrutacji pracownik dostaje formularz, napełnia swoje dane niezbędne do podpisania umowy. Ten formularz jest odpowiednio zabezpieczony technicznie. Potem dane te oczywiście lądują w naszych systemach, generowane są umowy i te umowy są wysyłane znowu do pracownika przez naszą platformę VPM-ową, platformę Webcon, do pracownika, do osoby też, która ma prawo do podpisywania umowy. Cały proces się dzieje jakby w jednym okienku, tak? Nie musimy wychodzić, nie musimy robić zapisu tego PDF-a czy jakiegokolwiek innego dokumentu, ładować go na jakąś tam platformę do podpisu, co się bardzo ładnie integruje. Wykonaliśmy tą integrację. W związku z tym przechodzi to wszystko dla operatora po stronie firmy Euvik w sposób wygodny i przejrzysty. To, co dla nas jest istotne, to jest kolosalne skrócenie czasu w ogóle tej obsługi operacyjnej, zatrudnienia pracownika, no i de facto kolosalny spadek kosztów, tak, bo w takim tradycyjnym modelu drukujemy tę umowę, zbieramy te podpisy, wysyłamy do tego pracownika, to kosztuje najpierw pracę wewnętrzną, potem jakąś tam przesyłkę, kuriera czy pocztę i ten czas, tak, oczekiwania na potwierdzenie tej umowy, odesłanie. No i to, z czym bardzo boryka się branża outsourcingowa. Nawet pracownik zrekrutowany niekoniecznie na koniec podejmuje pracę, więc znowu tutaj ten okres wysyłki, odbioru i albo nieodbioru, albo nieodesłania tego dokumentu powoduje, że my nie wiemy nawet, czy mamy tego pracownika, czy nie mamy, tak? No a teraz, jeżeli pracownik akurat w danym momencie, kiedy umowa jest generowana, jest również online, to w zasadzie w ciągu paru minut może ją podpisać, a my już tą umowę mamy i od razu może wejść w proces, który też już mamy przygotowany, onboardingu do pracy. On oczywiście jest wielowątkowy, w zależności od charakteru tej pracy i on może przebiegać na 3 kroki albo 13, to już oczywiście w zależności od też zadań, które ma pracownik podjąć. Czyli dla nas istotne jest to, że jest ten tak zwany time to market, czyli ten czas, kiedy ten pracownik zrekrutowany podejmuje pracę, sam już może zarabiać, no i my oczywiście zarabiamy na jego pracy, więc to jest ogromny postęp. Jest to oczywiście dużo tańsze. No i to, co jest ważne, jeżeli chodzi o Authenty, to jest też to, że Authenty daje ten podpis cyfrowy też dla kandydata. Jest podwójna autentykacja też przez platformę mobilną, przez SMS. W związku z tym, po pierwsze dostaje ten podpis, my wiemy, że ten podpis jest bezpieczny i potwierdzony dokument wraca do nas, a pracownik może podjąć pracę, a my też szybciej możemy zarabiać pieniądze na jego pracę. Czyli reasumując, to nie tylko oszczędność czasu, kosztów, bo tutaj wykluczamy drogę tradycyjną wysyłki takiego dokumentu, to nie tylko ograniczenie ryzyka od momentu zadeklarowania pracy do faktycznego jej podjęcia, ale również przyspieszenie tego procesu, o którym wspomniałeś, time to market, czyli wejścia pracownika do już faktycznej pracy i to z perspektywy pracodawcy i pracownika jest korzyścią i przyspiesza ten proces. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o pracy tymczasowej, ponieważ to jest praca sezonowa, która raz na jakiś czas w stałych okresach roku albo przy konkretnych projektach
staje się kluczowym aspektem do zaadresowania. Jak w takiej sytuacji digitalizacja procesów wpływa na sukces takiego przedsięwzięcia? Praca tymczasowa to też niekoniecznie jest praca sezonowa, aczkolwiek oczywiście być może najłatwiej ją sobie w ten sposób wyobrazić. Tutaj dzieje się dokładnie to, co wcześniej mówiłem, czyli cały ten proces rekrutacji, jakby doprowadzenia do podpisania skutecznego podpisania umowy z pracownikiem, z kandydatem jeszcze jest tym elementem kluczowym. Tym bardziej, że bardziej jest to praca sezonowa, czyli te piki zatrudnienia, one zwykle są albo przewidywane, albo czasami nieprzewidywane i ten czas reakcji musi być dosyć szybki. Bardzo ważne jest to, żeby klienci, którzy szukają takich rozwiązań, wydaje mi się, że to jest akurat cenne w EUWIG, że my jesteśmy jednocześnie użytkownikiem tych rozwiązań, tak? Więc jakby testujemy na sobie, znamy bolączki, znamy nawet pewne ograniczenia, szukamy rozwiązań na te ograniczenia, ale na koniec jakby klient ma do czynienia z praktykiem, który z jednej strony wdraża u klientów, ale jednocześnie cały czas implementuje te rozwiązania u siebie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o procesy wewnętrzne, często trochę jesteśmy przed klientem, mamy ich czasami więcej, ale też są klienci, którzy też mają więcej od nas, bo to jest jakby ten proces, czy ten poziom, jak to się określa, transformacji cyfrowej, są na to różne tam metody badania, jak ona jest tam głęboka, ta świadomość cyfrowa w przedsiębiorstwie, czy wśród pracowników, to jednak jest oczywiście różna. W Polsce też, jeżeli patrzymy na jakieś statystyki ogólnoeuropejskie, jeszcze nie jesteśmy hegemonem, rzekłbym nawet, gdzieś tam jesteśmy w końcówce wszelkich tabelek z tym związanych, więc jest dużo pracy przed nami, przed producentem takich rozwiązań jak wy, przed partnerem takiego dostawcy i tych możliwości propagowania tej usługi, tych produktów jest przed nami jeszcze bardzo dużo.